Alhambra, pałac XIII wieku, ostatni punkt defensywy Arabów w Hiszpanii. To tu przybyli arabscy uchodźcy po straceniu oddalonej o 180 km Kordoby. Arabowie byli tu aż do 1492 roku, kiedy to forteca została zdobyta. Do tego czasu 25 władców dynastii Nasrydów panowało tutaj przez następne 250 lat. Co ciekawe, osada pod zamkiem przez jakiś nieokreślony czas zamieszkiwała była głównie przez Żydów, co nasuwało pytanie, co oni tu w ogóle robili. Turystów jest tutaj bardzo dużo, często brakuje biletów tego samego dnia, lepiej zarezerwować parę dni wcześniej, a bilet kosztuje około 20 euro za osobę dorosłą i zawiera wszystkie miejsca, jakie można zobaczyć na zamku. Można też pójść z przewodnikiem za około 35 euro. Ceny są z lutego 2023 roku. W Alhambrze można zobaczyć generalnie 3 rzeczy. Alcazabę, czyli fortecę obronną, General Life, czyli letnią rezydencję i pałacowe ogrody oraz pałac Nasrydów. Zacznę od General Life, o którym mówiłem trochę w pierwszym filmie, czyli letni pałac i pałacowe ogrody. Jeden z najstarszych zachowanych ogrodów maurytańskich w Europie, który w 1984 roku wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także uważany za najlepiej zachowany średniowieczny ogród na Półwyspie Iberyjskim. W skład kompleksu wchodzi Patio de la Aqueguita, mój hiszpański jest na 10%, zamknięty orientalny ogród założony wzdłuż wąskiego, długiego basenu, a także Jardim de la Sultana, czyli ogród sułtański, które było miejscem spotkań Zorai, żony Abu I Hassana z jej kochankiem Hametem. Jak dla mnie mocno ryzykowne spotykać się z kochankiem w rodowej siedzibie męża, gdzie wszędzie jest służba, a cudzołóstwo jest karane śmiercią, ale widać lubiła i grać. Ogrody pierwotnie pełne były drzew owocowych i łączek, na których pasły się domowe zwierzęta. Drzewka owocowe występują do tej pory, natomiast łączek już nie ma. Teraz to, co dla mnie najciekawsze, czyli Alcazaba. O, jaki wspaniały widok. A miasto, tą wieżyczkę jeszcze, te mury Alcazaby. To wygląda jak jakieś magazyny z piklerza wojenne. Góry w tle ładnie też wyglądają. Kiedyś tam trzeba pojechać. Ale to jak już będę milionerem. No tak, to mury to wysokie tutaj. To ostatnią tą część jednak, te wieże, to może było i trudno zdobyć, mimo że liczne pęknięcia, nie wiem. O, tu nie ma przejścia. Na tą wieżę się inaczej idzie. Ale bieda. Dobra, trzeba dołem iść. Czyli forteca obronna. Nazwa pochodzi od arabskiego terminu Al-Kasabah, który w języku hiszpańskim stał się po prostu Alcazaba. Jest to najstarsza zachowana część Alhambry. Bardzo ciekawie zbudowane, na przykład za opatrzenie wodę gwarantowała cysterna na miejscu, a także mur z wieżami, który schodził do rzeki Darro, umożliwiając żołnierzom bezpieczne zbieranie wody i dostarczanie jej z powrotem do twierdzy. Mogli to robić podczas oblężenia. Oczywiście nazwa cysterna w tamtych latach oznaczała trochę coś innego. Można by to porównać do studni lub stałego zbiornika na wodę. Na początku XX wieku archeolodzy oczyścili wnętrze twierdzy z gruzów i wykopali tam pozostałości zabudowy miejskiej. Można rozpoznać na przykład magazyny. Dopiero w środku zrozumiałem, o co chodzi z obronnością tego kompleksu. Letni pałac General Life nigdy nie miał służyć do obrony. To miejsce na czasy pokoju, a na czasy wojny była dość pokaźna twierdza, która nie widziała wielu wojen w swojej historii. Arabowie bronili się tu jeszcze, jak już mówiłem, 250 lat po straceniu Kordoby. Twierdza jest chroniona przez wiele warstw murów. Jest to szczególnie widoczne po stronie północnej, gdzie broni jej aż 3 linie murów odpowiadające różnym elementom systemu obronnego Alhambry. Jedna ściana broni całej Alhambry i 2 dodatkowe chronią Alcazabę, czyli wewnętrzna ściana Alcazaby jest wysoka, poprzecinana 3 małymi prostokątnymi wieżami. Ściana łączy się z wieżą Torre del Homenaje na jednym końcu i Torre de la Vela na drugim końcu. Druga ściana otacza całą Alcazabę, czyli ten kompleks obronny, zwany jako Adarwę, czyli po prostu wał obronny. Trzecia i najbardziej zewnętrzna ściana jest częścią dłuższej ściany obwodowej, która otacza całą Alhambrę. Na obszarze tego zewnętrznego wału w pobliżu
Puerta de las Armas znajduje się zrujnowany stanie, które można zobaczyć. Samo wejście do kompleksu Alcazaba znajduje się po jego wschodniej stronie, naprzeciwko reszty Alhambry. Wejście do wewnętrznej twierdzy było jednak ukryte u podstaw Torre del Homenaye. Jego zaciemnione ustawienie utrudniało szpiegom lub obserwatorom monitorowanie ruchów w fortecy, takich jak zmiana warty na przykład. Osiągnięto to krępą rampą, która obracała się wiele razy, spowalniając potencjalnych napastników. Sama brama ma zakrzywione przejście, którego część jest odkryta, aby umożliwić obrońcom rzucanie pocisków z góry na atakujących wchodzących do bramy. Ściany są zbudowane głównie z ubitej ziemi gliny, podobnie jak reszta Alhambry. Jako spoiwo zastosowano beton na bazie wapna. Szlachetniejsza cegła została użyta do wykończenia wnętrz i elementów dekoracyjnych, natomiast kamienia użyto do budowy bramy prowadzącej do wewnętrznej twierdzy. U podstawy wewnętrznej murów obronnych znajdowało się zazwyczaj pochyłe wzmocnienie muru zwane alamborem, czyli skarpą, znane również z polskich zamków, które utrudniało atakowanie murów. Torre del Homenaye, czyli wieża hołdu, jest najwyższą wieżą w Alcazabie i jej taras jest najwyższym punktem twierdzy, z której jest wspaniały widok na okolice. Sama wieża ma 26 metrów wysokości i ma 5 pięter, a z tej wieży dowódcy Nasrydów koordynowali obronę Alhambry w przypadku ataku. Z tarasu sygnały wizualne mogły być wysyłane do innych wież strażniczych w okolicy za pomocą np. luster lub sygnałów dymnych. No nie było wtedy internetu, żeby wysłać wiadomość na WhatsAppie. Tej wieży na jednym z poziomów znajdowała się także rezydencja dowódcy straży Alhambry. Na zachodnim Alhambry dominuje potężna kwadratowa wieża bastionowa zwana jako Torre de la Vela, wieża strażnicza, znana również wcześniej jako Torre del Sol, wieża słońca, ponieważ była wysoka, osłoneczniona jakby z każdej strony. Ta wieża jest widoczna z większej części miasta, a jej duży taras pozwala na imponujący widok na okolicę. Po prostu wspaniale widać w góry, całe to miasteczko, Sierra Nevada, bardzo ładnie polecam. Oryginalne schody z okresu Nasrydów niestety nie zachowały się i prawdopodobnie znajdowały się w zupełnie innym miejscu niż to, z którego obecnie wspina się na wieżę. Od czasu podboju chrześcijańskiego wieża jest zwieńczona dzwonem alarmowym. Dzwon dzwonił również o regularnych porach dnia i nocy, co pomagało mieszkańcom miasta regulować ich dni, a także dzwonił z okazji specjalnych dni, takich jak Dzień Podboju, który upamiętnia kapitulację miasta katolickiej Hiszpanii 2 stycznia 1492 roku. Teraz taki mały żarcik postarany na całe 20%, jak funkcjonowało regulowanie dni w średniowieczu bez zegarków. No i tak, codziennie w południe ksiądz bije w dzwon, strażnik wspina się na pagórek i strzela z armaty. Ktoś kiedyś zapytał strażnika, kiedy wie, żeby strzelać? On, no w południe. A skąd wie, że w południe? No, bo ksiądz bije w dzwony. Potem idzie do księdza i pyta się, kiedy dzwoni? No w południe. A skąd wie, że południe? Bo strażnik idzie wtedy na pagórek. No i to tak wyglądała generalnie precyzja średniowiecznych zegarków, chyba że ktoś miał zegar słoneczny, co wcale nie było takie częste w tamtych czasach. Wracając do dzwonu, z jego powodu wieża jest również znana jako Torre de la Campana, czyli po prostu dzwonnica. I to właśnie ten dzwon stał się symbolem Granady i został włączony do herbu miasta w 1843 roku. No, dopiero tutaj widać te góry. Mi się wydaje, jakby tam śnieg był. A samo miasto jest duże. Za pierwszym razem jak tu byłem, to nie wydawało mi się takie rozległe. No tu nawet mają komunistyczne bloki. Pewnie za generała Franco budowane. O, jaka katedra tam jest ładna. Coś na dole jakieś. Tu jest zaniedbane. No to faktycznie z daleka było widać, jak jakaś armia tu szła na nich.
O, piękne te góry tam z tyłu.